Jednym z elementów wyposażenia, który powinniście mieć w kabinie, jest apteczka. W tym odcinku opowiem Wam, czego nie może w niej zabraknąć. Nazywam się Adam Wołowiec, zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Obecne prawo w Polsce nie wymaga od kierowców samochodów ciężarowych wożenia apteczki, co nie oznacza, że możemy o niej zapomnieć. Po pierwsze, dlatego, że w razie wypadku prawo o ruchu drogowym nakłada na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, a dysponując apteczką zwiększamy skuteczność takiej pomocy. Po drugie, w krajach Unii Europejskiej takich jak Niemcy, Czechy czy Austria mamy już obowiązek wożenia apteczki, a tamtejsza policja niekoniecznie musi wiedzieć o postanowieniach konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Żeby nie tracić czasu, więcej na ten temat w opisie pod filmem. Co do apteczki samochodowej, to w Polsce nie ma ustawy, która by normowała jej wyposażenie. Dlatego posługujemy się rozwiązaniami przyjętymi powszechnie w Unii Europejskiej. To, co powinno znaleźć się w apteczce, określa niemiecka norma DIN 13164, a muszą to być kompresy na rany, czyli jałowa gaza 10×10, opaski podtrzymujące, chusty trójkątne do unieruchomienia złamanej kończyny, chusty opatrunkowe do większych ran, plastry z opatrunkiem na mniejsze skaleczenia oraz przylepiec, opatrunki indywidualne w różnych rozmiarach do tamowania krwawienia, chusteczki nasączone do przemywania zabrudzonych ran, koc ratunkowy, czyli folia NRC do ochrony przed wychłodzeniem, rękawiczki lateksowe, nożyczki, bardzo ważne, żeby nie miały ostrych końców, oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z numerami telefonów alarmowych. Dodam, że w apteczce samochodowej nie wolno wozić leków, ponieważ choćby ze względu na skrajne temperatury kabina nie jest przystosowana do ich przechowywania. To samo dotyczy środków dezynfekujących, takich jak na przykład woda utleniona. Tego w apteczce nie powinno być. Warto natomiast, nawet we własnym zakresie, doposażyć ją na przykład w ustnik do sztucznego oddychania. Apteczkę mamy omówioną. Jeśli podobało Wam się, dajcie łapkę w górę, a jeśli chcecie więcej praktycznych filmów, zapraszam do subskrypcji. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.